freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Słuchajcie, jesteśmy w tym momencie w evencie lub też wydarzeniu, jak to niektórzy też tutaj raczą nieraz mi pisać. Zaczęliśmy pokaz dziękczynienia, czyli ogólnie wszystko, co jest związane z dziękczynieniem. Wiadomo, że to się tutaj z możliwością wyboru 3 różnych skinów, czy tam motywów, jak też to o tym mówicie. Tu będziemy, oczywiście, jeżeli ktoś ma, to będzie mógł te skiny sobie jakby tam wymienić na rubiny lub też na rubin na 200 rubinów, jeżeli to będzie 7-dniowy taki skin, albo jeżeli macie go na stałe i wykorzystacie tutaj te podarunki w tej opcji. Tutaj macie 2000 rubinów, ale wracając ogólnie do takich ważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o ten event, niż motyw, bo ten motyw moim zdaniem jest takim mniejszym wyborem, no chyba rzeczywiście nie macie motywu, jesteście na początkowych KVK, no to wtedy oczywiście on się wam przyda. Obiad święto dziękczynienia, tak jak widzicie, zaczął się dzisiaj, mamy go do 2 grudnia dostępnego. Oczywiście tutaj najlepsi będą dostawać tam nagrodę w postaci tam paru speed-upów, trochę surowców. To jest akurat taki, wiecie, mniejsza rzecz. Oczywiście podczas tego eventu będziecie tutaj zdobywać sobie dodatkowych 10 różnych skrzyń z nagrodami, gdzie macie właśnie dostawać chyba tego kurczaka, jak i też chyba tort, tak jak dobrze pamiętam, widelce, które zbieracie za zbiór na mapie, zbiór w mieście lub też pokonywanie barbarzyńców. Przeznaczacie oczywiście do tego eventu lub też 50 rubinów wymieniamy sobie na powiedzmy tego kurczaka. Co ogólnie w tych nagrodach dziękczyny najbardziej wam się opłaca wydawać? Na co? Ogólnie tak, no 30 główek, żeby zebrać tutaj, no to albo musicie bardzo dużo wsadzić rubinów w ten event, żeby po prostu te 30 główek zgarnąć, bo to jest gdzieś koło 500 tych kurczaków. Ja gdzieś przeważnie koło 200-300 może gdzieś tam wyciągam, albo koło 200 ogólnie z główek, bo ja ogólnie przeznaczam 100 zawsze tutaj, jeżeli chodzi o te podstawowe, takie jakby najważniejsze z tych powiedzmy itemów w materiały, bo potrzebuję materiałów i przez cały czas tam wiecie, budujemy gear, więc wiadomo, że te materiały są najważniejsze. Potem rzeczywiście idę w główki, a później co robię z tym? Różnie, jeżeli na przykład mi zostaje na tyle tego wszystkiego, no to albo idę w jakieś speed-upy 3-minutowe, albo idę w złote klucze. Wszystko zależy od tego, ile mi zostaje. No rzadko mi zostają, wiecie, te powiedzmy te główne itemy, czy tak mam tu łódko indyka zaznaczenia, no to mówiłem kurczaka. To rzadko mi to zostaje, bo ja głównie przeznaczam właśnie na te dwie rzeczy. Mi się wydaje, że są najbardziej wartościowe rzeczy w tym wszystkim. A wtedy zostaje mi właśnie dużo tego torta. No i tort przeważnie wymieniam sobie na już jakieś tutaj RS-y, czy też jakieś tutaj wymieniałem na jakieś takie 3-dniowe, 7-dniowe jakieś tam, wiecie, klejnoty, żeby móc tam jakieś 100 klejnotów, czy klejnoty, motywy, żeby 100 klejnotów zdobyć. No różnie kombinuję, no a jak nie, no to oczywiście idzie to w złote klucze, no bo złote klucze zawsze się przydają, zawsze z nich jakieś tam speed-upy albo rzeczy do mobilizacji sojuszu się przydają, bo same klucze, tak wiecie, no przy mobilizacji sojuszu też się nieraz przydadzą i też fajnie je mieć. Event będzie miał parę części, bo jak widzicie sobie tutaj w cały kalendarz wydarzeń, no to wyścig z czasem, tak jak tutaj widzicie, pojawił się też, to zaraz wam go przekażę, ale od czwartku, czy 28 listopada będziemy też mieli serdeczne zaproszenie i uszat dziękczynienia, gdzie tutaj będziemy mieli też dodatkowe takie, jakby tak powiedzieć, nagrody i też gdzie możemy zdobywać te łódka indyka. Tak samo tu wyprawa po skarby. Wyprawa po skarby, to jak dobrze pamiętam, to była taka, gdzie puszczaliśmy zwiadowców, jak zmurzyliśmy mapę. Puszczaliśmy zwiadowców w dane miejsce, jeżeli znaleźliśmy to miejsce oczywiście na mapie i on nam przynosił tam różne nagrody. Przy serdecznym zaproszeniu uszczęśliwienia pewnie to będzie jakoś powiązane z tym, że będziemy tam jakieś robić jedzenia i będziemy zdobywać dzięki temu oczywiście jakieś tam też dodatkowe nagrody. No tak, przy większości takich eventach tak to wygląda. Oprócz tego, tak widzieliście, mamy siłę hojności, czy przez najbliższe dni do 1 grudnia będziemy tutaj zbierać sobie właśnie łódka indyka lub też ciasto malinowe. Oprócz tego oczywiście tam jakieś speed-upy, surowce i mamy na to, tak wiecie, każdy dzień. Jak dobrze pamiętam, to
Na pewno będzie to związane coś z fortami, z zabijaniem barbarzyńców, na pewno coś z podniesieniem siły. Jest parę takich rzeczy. Wyścig z czasem też się pojawił. Tu ten wyścig z czasem nie wiem, czy będę go jakoś bardzo puszował. Chciałbym go zrobić na fulla i chciałbym z niego zdobyć tutaj maksymalną ilość główek. Nie wiem, czy uda mi się osiągnąć taki wysoki pułap. Ja w tych eventach przeważnie kręciłem dobre wyniki, ale jestem na KVK, gdzie jest tutaj bardzo dużo dobrych graczy. No i tutaj, żeby to wszystko dobrze zrobić, no to tak, trzeba znaleźć dobre miejsce, nie będę ukrywał. Trzeba mieć jakieś dobre miejsce, gdzie jest dużo, wiecie, jakby tak powiedzieć, terenu sojuszu, czyli terenu, gdzie możemy się bić, ale sojuszu w tym, którym należycie. No i przede wszystkim do tego jest bardzo dużo tych barbarzyńców, gdzie można iść i po prostu, wiecie, po kolei ich trzaskać i nabijać te punkty, bo tu speed up, czyli kawaleria jest bardzo, bardzo ważna. Jak tutaj widzicie, jak wróciłem do miasta, to jeszcze mam niepodkrywane nowej mapie jaskinie, które sobie też tam co jakiś czas puszczam. Czekajcie, puszczimy od razu. Tutaj jeszcze w międzyczasie wyszedł dom z Esmeraldka. Ja tam czasem zawsze do tej 20 gdzieś tam zrobię. Esmeraldę lubię robić z tego względu, że jest to event, który no, w ostatnim czasie też mi pracował. No nie będę mówił, że nie, bo często wyciągałem te właśnie materiały i miałem takie chyba 2 Esmeraldy, gdzie wyciągałem głównie fioletowe i legendarne, epickie legendarne, więc no, ja uważam, że ten event nie jest zły, jeżeli chodzi o Rubiny, lecz wiadomo, że są lepsze, tak jak Kraluk, tak jak Płytki, albo no, przede wszystkim Jajko. No na Jajko mi zabrakło Rubinów, troszeczkę na co innego przeznaczyłem wtedy, więc szkoda trochę, no ale tak to mniej więcej wygląda. Kanion, jak widzicie, wygrał gracz z 1786, gdzie uczestniczyłem. Tutaj oczywiście nagrody zdobyliśmy. Nawet osobiście nie wiem, na jakim miejscu gdzieś byłem i które miejsce nasz sojusz miał. Chociaż tu możemy zobaczyć jakiś podgląd nagrody. Sprawdź ranking. To chyba moje gdzieś jest na samym dole. A nie, tylko jest 64 tylko pokazanych, więc... Ja wiem, że 64 się nie załapałem, bo ja obsługiwałem w grupie tej fazie grupowej. Z drugiej strony ja się nie dziwię, no bo my tutaj nie mieliśmy jakichś tam super... ja nie miałem jakichś super tam oddziałów, więc pytanie jako sojusz, które my zajęliśmy, ale to pewnie się dowiemy tutaj jak tylko 27, czy za 2 dni po ogłoszeniu te nagrody zostaną rozdane. Nie dziwię się, że wygrał z tym setupem. Widziałem, jak ten setup tam ciśnie Lius, Konstanty na plecach. To jest coś bardzo mocnego. Zresztą Trajan z Mulan, którzy tutaj leczą. No i Guan ze swoim Silesem ze Scypio jest też bardzo mocny. Zresztą tutaj gość miał bardzo mocny też single target w postaci Huo Nevski, więc no gratulacje, bo gość, jak oglądałem tam jego pojedynki z naszymi graczami, tak z Duzelem, który był w półfinale, no to tam poprzednimi, no to sobie radził bardzo czysto, więc bardzo wszyscy bardzo ładnie. W międzyczasie też tutaj dzisiaj się kończy wyzwanie, to jest gdzie bijemy barbarzyńców, więc tutaj jeżeli ktoś tam sobie jest w HK i chce sobie tych barbarzyńców pofarmić, to warto, bo można tutaj jakieś nagrody zdobyć. Ja jestem w 20, bo ja nie szarżuję tutaj z AP. Ja AP w tym momencie zbieram. No i jak widzicie, nasilenie zarządcy, czyli w przyszłym tygodniu będzie MG związane z kawalerią. Ja tutaj o kawalerię, jeżeli będę się starał, to chyba wezmę Jana Žižkę, chociaż zastanawiam się to Eleonorką, ale Jana Žižkę mam już zrobionego. Chociaż kusi mnie jeszcze wersja Attyli, żeby sobie jego dokończyć i mieć tego Attylę gdzieś tam, wiecie, w razie w ujeździe rally. Chociaż kolejni dowódcy jak wyjdą, oczywiście po grudniowych leadershipie inżynierii, to będzie kolejny, to będzie na pewno Open Cavalry i Rally Cavalry. Znaczy, tak? To już mówię, tak, Rally Cavalry. Więc zobaczymy. Ja na to chyba zostanę przy Janie Žižkę. To on jest dalej dobrym dowódcą. Z Herakliuszem się bardzo fajnie zgrywa, więc dalej to jest taka meta, która jest za Eleonorka jest też niezła, chociaż ja nie wiem, ja jakoś do Jana Žižky mam lepsze przekonanie niż do Eleonory. Takie jest moje podejście, chociaż z tego co czytałem, jak niektórzy mówili, no to są dwaj bardzo dobrzy dowódcy, jeżeli mają oczywiście gear i też tam mają te formacje dobre, więc ja w tą stronę idę.
co w najbliższym jeszcze czasie może się pojawić. Tutaj jeszcze macie gotowe do ataku, czyli za zbieranie, jakby tak powiedzieć, tych. Znaczy zbieranie, przepraszam, nie zbieranie, tylko jeżeli chodzi o rośnienie siły, czyli no, w szkolenie wojska możemy zdobyć nam nagrody. Pytanie, co tutaj będzie, czy to będzie 2 razy na przykład 650 rubinów, czy 4 razy 650 rubinów. Jeżeli coś takiego się pojawi, to ja z miłą chęcią skorzystam, bo jeżeli jest więcej tych rubinów do wygrania, to ja uważam, że warto. No i też oczywiście Arka Ozyrysa w tym weekendzie, w tym tygodniu się pojawia, więc też pewnie będziecie się zapisać, to będziecie tutaj dobierać sobie ekipę na tą Arkę. Ja pewnie w niedzielę będę grał, tak jak zawsze, koło 21, więc myślę, że tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie mnie. A, i jeszcze jedną rzecz na koniec, bo zapomniałem wam sobie powiedzieć, bo pakiety się pojawiły. Słuchajcie, tutaj jeżeli chcecie, macie plan budowania sobie tych 5-dniowych pakietów, czyli po prostu odkrywanie ich codziennie, no to najprostszym sposobem, jak ja na przykład robiłem, no to ja robię w taki sposób, że kupowałem przeważnie, jeżeli mi się kończył w miesiącu, no to tak jak teraz mi się kończą, to mi się tu kończy? To mi się kończy z materiałami. Kupowałem 2 razy materiał, to macie 2100, jeżeli chodzi o rubiny wydanych, no to brakuje wam tam jeszcze 400 i nieraz dobijałem sobie 2 razy tutaj po tym, wiadomo, ja mam troszkę inną walutę w grze, na telefonie, dobijałem się tym. To jest takie wiecie, little spender, czyli jak najbardziej wyciągnąć z tego te 2500 wydanych rubinów, żeby móc te nagrody dostać oczywiście, ale ja potem jak miałem troszkę większą gotówki, no to przeważnie robiłem to właśnie z tym, że albo łączyłem sobie ten zapas klientowy z 7-dniowym, i tak kupowałem na tym, albo kupowałem właśnie jeden z pakietów lub też 2 pakiety z tego nagroda sezonowa, czyli z dzień chrzcinienia, żeby mieć troszkę więcej tych udek indyka. Nie będę ukrywał, że tu niektórzy kupują trochę więcej tego i sobie codziennie to odkrywają, te tutaj dodatkowe rzeźby. Tu jest do wygrania 30, do zdobycia 30 rzeźb, no to musielibyście 2500 rubinów wydawać. Też wiem, że na przykład mój znajomy, z którym ostatnio rozmawiałem, to robił właśnie tak, podobnie jak ja, że kupował 2 razy na przykład zapas materiałów i raz zapas skrzyni uzbrojenia. Niektórzy kupują 2 razy zapas materiałów i idą tutaj w jeden dzień, jeżeli chodzi o dowódcę, którego co tam planują rozbudować. Ja to akurat mam Scypiona, ponieważ tak pomalutku myślałem, żeby tego Scypiona gdzieś wiecie, po boku sobie budować do Ragnara, ale zobaczymy, jak to będzie. O, właśnie wskoczyły drewniane skrzynie i to są pewnie te 3 skrzynie, tak, to są duże. Deus kupił właśnie te skrzynie dzienne takie, więc to też tutaj dodatkowo daje nam, jakby tak powiedzieć, tam jakieś boosty. Nie powiem ogólnie to wydarzenie, jak i ten event jest fajne. Czekam na wakacyjne, chociaż teraz jeszcze mają się pojawić jakieś paczki na Black Week, z tego co słyszałem. Więc te paczuszki na Black Week, jeżeli chodzi o kupno, pewnie też będą jakieś troszkę tańsze. Zobaczymy, co w ogóle Lilith pokaże, no bo ten Black Week będzie w sumie za 3 dni, więc mi się zdaje, że gdzieś za 3 dni oni to wrzucą. No tutaj, jeżeli chcecie złote głowy, no to warto tutaj zainwestować, no bo wiadomo, że teraz z tymi dowódcami będzie różnie. Zależy w jakim miejscu jesteście, gdzie budujecie. Ja w tym momencie zbieram sobie główki i czekam na to, co wyjdzie związane z panem Filipem, bo to mnie najbardziej interesuje. No i dalej się zastanawiam nad tym moim marszem 5. łuczniku, czy to będzie Shadjara z YSG, czy będzie Ashur z YSG. Dalej powiem szczerze, że jeszcze nie podjąłem decyzji, czekam na spokojnie, nie pali mi się, bo KVK dopiero będzie mieli za jakiś czas. Też się muszę do niego też pomalutku przygotowywać, jeżeli chodzi o jeździołki wiki. No i tyle ode mnie. Wiadomo, że też gdzieś tam w tył głowy też mamy kawalerię nową, więc do zobaczyska, trzymajcie się i jeszcze raz dziękuję za suby, lajkujcie, komentujcie, do zobaczyska. Na razie, hej.